Kia poważną zabawę z elektryfikacją rozpoczęła na grubo, bo najpierw kilka lat temu pokazała model EV6. Owszem, bardzo szybki, bardzo mocny, technologicznie zaawansowany, ale dość drogi. Potem było jeszcze drożej, bo pojawiła się EV9. Wielka, monumentalna, mierząca grubo ponad 5 metrów długości, ale też niestety droga. I dopiero za trzecim podejściem Kia postanowiła pokazać taki elektryczny model, który ma być modelem dla ludu. Tanim, z dużym zasięgiem i z przyzwoitymi osiągami. Przed Wami absolutna nowość. Tak absolutna, że to pierwszy egzemplarz w Polsce. Ma dokładnie 35 km przebiegu i nazywa się Kia EV3. To pierwszy kompaktowy crossover Kii zbudowany od podstaw jako elektryczny. Tak sami napisali i powiecie, nie no zaraz, chwila, moment, przecież mieli Niro EV w ofercie. Tak, ale Niro EV miało też wersję hybrydową plug-in, więc nie, Niro nie było pierwszym od podstaw zaprojektowanym wyłącznie jako elektryk crossoverem Kii. To jest pierwszy crossover Kii zaprojektowany od podstaw wyłącznie jako samochód elektryczny. No więc mamy tutaj aż 4 cm więcej samochodu niż w przypadku Volkswagena ID3 i 7 cm więcej na długość niż w przypadku Volvo EX30. Kia jest też od nich szersza o kilka centymetrów, bo ma 185 cm. Wysokość jest mniej więcej taka sama. Nie jest to wysoki crossover, bo ma 157 cm. Natomiast to, co nie ulega żadnym wątpliwościom, to jest to, że patrzycie na ten samochód i mówicie: wow, jaki fikuśny, jaki radosny, jaki wesoły. Niesamowite jest to, że Kia, która kiedyś słynęła z tego, że produkowała i projektowała samochody brzydkie i tandetne, dzisiaj wykazuje się naprawdę niesamowitą odwagą, wypuszczając na rynek coś tak oryginalnego. Nawiązań tutaj jest bardzo dużo do EV6 i na przykład w reflektorach, które mają takie 3 odnogi, bo tutaj jedną, tutaj drugą, tutaj trzecią taką pionową. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 12 niezależnych diod LED, które odpowiadają za oświetlenie drogi. Zderzak z aktywnymi klapami tutaj, które albo pozostają zamknięte, żeby poprawić opływ powietrza, albo się otwierają w momencie, kiedy silnik, baterie, tudzież cały osprzęt potrzebuje więcej chłodzenia. Pod spodem znalazły się specjalne płyty wykonane w druku 3D po to, żeby zminimalizować tam opór powietrza. Zobaczcie nawet, jak zadbano o takie detale jak nakładki na błotniki. W większości samochodów one są nałożone po prostu na błotnik, a tutaj błotnik tam pod spodem specjalnie wyprofilowano w taki sposób, żeby ta nakładka była zlicowana z blachą. To samo tyczy się tego elementu tutaj, w tym miejscu. To też nie jest plastikowa nakładka, to jest zlicowane. Identycznie wygląda to tutaj i ile pracy trzeba było włożyć w to, żeby tu zrobić takie przetłoczenie, tu przetłoczenie, tu przetłoczenie i tutaj jeszcze przetłoczenie po to, żeby ten plastik nam ładnie przylegał. Co więcej, te plastiki, które tutaj macie, one wszystkie są wykonane z recyklingu. Z innych plastikowych części motoryzacyjnych zostały stworzone. Plus zaklameczki, które się chowają przednie i robią to automatycznie, nie trzeba ich wynurzać i w momencie, kiedy podchodzicie do samochodu, jeszcze zanim naciśniecie cokolwiek, to ona powinna się wynurzyć, ale teraz tego nie zrobiła. Zapewne za blisko odszedłem z pilotem. Natomiast minus, zaklamkę umieszczoną tutaj. Osobie dorosłej nie sprawia problemu. Ale jak macie takiego małego pyrtka 3-letniego czy 4-letniego, który nie wyrósł za bardzo, to będzie miał problem dosięgnąć do tej klameczki. Ale zwracam Wam uwagę od razu na to, jak drzwi się zamykają. Premium oczywiście można to też zrobić, o, tak, delikatnie i to samo tyczy się tylnych, o. Nawet felgi, zwróćcie uwagę, choć są aerodynamiczne i na przykład w takiej Skodzie wyglądają parszywie, byle jak brzydko mają plastikowe nakładki, to tutaj są w całości zrobione z aluminium, takie kwadratowe koło można powiedzieć i nawiązują fajnie do nadwozia. W naszym przypadku są 19-calowe, bo mamy wersję Business Line. W podstawie są 17-calowe o podobnym wzorze, ale naprawdę podoba mi się to, że ten samochód jest spójny. Jak stwierdzili, że zrobimy coś oryginalnego, zrobimy coś fajnego, zrobimy coś, co będzie zwracało na siebie uwagę, rzucało się w oczy, coś, po czym będziemy od razu rozpoznawalni i naprawdę dopięli tego. Patrzycie na to auto i wy mówicie Kia.
Kia ze względu na reflektory, na kształt, na to, że ten samochód jest jakiś. Większość producentów dzisiaj upodabnia swoje samochody do siebie, a w przypadku Kii postawiono na oryginalność i to widać także z tyłu. I to znowu widać w różnych elementach. Widać na przykład znowu w tych lampach, które mają 3 takie odnogi, są zupełnie inaczej niż w jakimkolwiek innym modelu zaprojektowane. W tych chromowych wstawkach tutaj. Nawet w takich detalach jak kamera, jak ten duży spoiler i wycieraczka schowana pod tym spoilerem. I teraz powiedziałem Wam o paru tych elementach aerodynamicznych, na które składa się m.in. ten daleko taki tail wyciągnięty, ogon. Widzicie, on prawie dochodzi tutaj do momentu, w którym klapa robi się pionowa. Jak płyty 3D pod podwoziem, jak ten klapy z przodu w zderzaku, które są aktywne, otwierają się i zamykają. I to wszystko spowodowało, że zredukowano CD, czyli współczynnik oporu powietrza, do zaledwie 0,26, co jest naprawdę dobrym wynikiem i rezultatem. To teraz przejdźmy do tego, co imponuje najbardziej pod maską. Gdyż mamy tutaj jednego kota mechanicznego. 20 litrów pojemności. Jak widzicie, mieści kota, który waży ze 12 kg. Nie wiem, ile tutaj spędził czasu. No wiele tu nie przewieziecie, ale jakąś małą siateczkę z zakupami. Ewentualnie oczywiście możecie tutaj sobie transportować kabel do ładowania. Szczególnie, że Kia daje Wam w standardzie do EV3 wyjątkowy kabel do ładowania. Jego wyjątkowość polega na tym, że co jest rzadkością u innych producentów elektryków, macie gniazdo siłowe i od razu możecie ją sobie ładować w domu, jeżeli macie siłę z mocą prawie 11 kW, 10,5 kW. I taki kabelek sobie wozicie ze sobą, nie potrzebujecie wallboxa, możecie go w ogóle wpiąć, zostawić sobie w domu, a potem wypiąć, zabrać ze sobą, więc odpada Wam inwestycja kilku tysięcy złotych w wallbox, jeżeli chcecie szybko ładować się w domu. Do kwestii ładowania zaraz jeszcze wrócimy, ale tu chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, na wykonanie tego wszystkiego. To wszystko jest tutaj zaślepione, tu znajduje się akumulator, ten tradycyjny, taki odpowiadający za obsługę, tu w tym miejscu, obsługę urządzeń pokładowych i dużo pomarańczowych kabelków. Tutaj wlewa się płyn do spryskiwaczy i to w zasadzie tyle. Tu jeszcze jest pewnie... Co to jest? Boję się mocniej pociągnąć. Ciekawe. Zobaczcie tu, nawet jak to zostało wykonane. Dzisiaj w samochodach spalinowych nie stosuje się już wygłuszeń, żeby ograniczyć masę i koszty w masce, a tu jest to ładnie wykonane, nawet z takim specjalnym wgłębieniem. Tu uszczelka i nawet na reflektorach uszczelka po to, żeby nic nie dostawało się tutaj do tej komory. Więc szacun. Naprawdę szacun za to, jak postarali się dokładnie to zrobić. Auto bazuje na platformie EGMP, czyli tej modułowej platformie, takiej samej jak w przypadku EV6 i EV9, w związku z czym skrócono tylko rozstaw osi, ale akumulator też tutaj w podłodze umieszczono. I mamy dwie wersje. Jedna ma akumulator 58,3 kWh, druga 81,4, powiększony. I tutaj mamy oczywiście ten mocniejszy akumulator. Jego pojemność pozwala na zasięg, uwaga, 605 km normalnie według WLTP albo 770 podczas jazdy w mieście. Absurdalnie dobre wyniki jak na crossovera, który nie kosztuje nawet 200 000 złotych w podstawowej wersji. Ale to są zasięgi dla wersji podstawowej, która ma słabsze wyposażenie i 17-calowe koła. W naszym przypadku, gdzie mamy 19-calówki, gdzie dochodzi trochę masy związanej z całym tym wyposażeniem, ten zasięg to już 560 km, nadal imponujący, albo po mieście 740 km. Oczywiście w optymalnych warunkach, a nie takich jak dzisiaj, kiedy mamy noc za dnia i jest w okolicach 0 stopni. Silnik tylko jeden i tylko na przedniej osi, o ile w EV6, EV9 możemy sobie wybierać, czy chcemy mieć napęd na tył, czy chcemy mieć napęd na 4 koła, to tutaj dostajemy EV3 tylko z napędem naprzód, ale porządny silnik, 204 konie mechaniczne, który ma jej zapewniać przyspieszenie zależnie od wersji. Z mniejszą baterią robi w niespełna 7,5 sekundy setkę, ale z większą baterią, lepszym wyposażeniem, tak jak nasza wersja, 7,9 katalogowo. To teraz kwestia ładowania. O ile
EV6 i EV9 bazują na architekturze 800V. To oznacza bardzo dużą moc ładowania, bo około 260 kW. To tutaj, żeby zaoszczędzić, zaimplementowano 400V architekturę. Moc ładowania to 100 kilka kilowatów w przypadku mniejszego akumulatora, w przypadku naszej wersji prawie 130 kW. Wydaje się to niewiele, biorąc pod uwagę wielkość akumulatora i zasięg, ale bardzo wypłaszczono krzywą ładowania. To znaczy, że te 130 macie tutaj dostępne w zasadzie od momentu wpięcia wtyczki, nawet jak bateria ma 0% i jest już oczywiście dogrzana, aż do 80%. Ona ciągnie cały czas 130 kW, a to oznacza, że od 10 do 80% ładujecie się w 30 minut. Minuta ładowania, każda minuta ładowania zapewnia Wam 14 km dodatkowego zasięgu, więc po 10 minutach ładowania macie zasięg na około 130-140 km. Bardzo dobrze. Dostatecznie. Jeżeli chodzi o warunki domowe, to tak jak mówiłem, taką ładowarką z siły i jedziecie 10,5 kW, to oznacza czas ładowania około 8-9 godzin od 0 do 100%. Natomiast nikt w domu nie ładuje samochodu od 0 do 100%. Jeżeli chcecie ładować się z zwykłego gniazdka, takiego 230V, no to musicie się liczyć z tym, że potrwa to kilka dni. Fakt, że mamy tylko napęd na przód, zaowocował tym bagażnikiem, który ma 460 litrów pojemności, co oznacza, że jest większy na przykład niż w przypadku Volvo EX30 o ponad 100 litrów, prawie 150 litrów. Większy niż w przypadku Volkswagena ID3 o 75 litrów. 460 litrów pojemności, no i patrzycie i mówicie, gdzie tutaj jest 460 litrów pojemności? Ano jest o tutaj, w tym miejscu. I naprawdę świetnie to rozwiązano. Zobaczcie, ile tam jeszcze szpargałów się zmieściło. Więc macie podwójne dno i tam naprawdę to podwójne dno jest bardzo podwójne, bo tu jest dużo przestrzeni. Jak obniżycie sobie podłogę, to teraz jest 460 litrów. Minus za to, że tutaj jest bardzo duża przerwa pomiędzy roletą a oparciem kanapy. Nie wiem, czemu im tak wyszło. Przecież można było tę roletę gdzieś tam dalej zainstalować, proszę, i byłoby idealnie. No ale może jakieś względy o tym zdecydowały. Może planowali, że zrobią pochylane oparcie, ale im nie wyszło, zapomnieli. Nie wiem, ale zobaczcie nawet, jak wygląda recykling w przypadku kij. To nie jest plastikowe, to nie jest dera, tylko to jest zrobione z fajnego, miękkiego, przyjemnego materiału. I tak, taki recykling to ja rozumiem i ja szanuję. Jedna walizka jest. Druga walizka jest. Tu jeszcze ile miejsca nam zostało. Spokojnie jeszcze nam tutaj wchodzą. Zobaczcie, tu zasuwam rolecinę. Ta roletka mogłaby tutaj jakoś ładniej się wsuwać i wysuwać. Mamy dwie duże walizki i tutaj jeszcze mamy miejsce na jakieś dwie kabinóweczki. Jedną na pewno. Ta duża walizka tu przeszkadza w złożeniu tej rolety. No lepiej byłoby, żeby... Widzicie, to jest taka drobna rzecz, a powinna być rozwiązana inaczej. To znaczy to wyprofilowanie do zakładania siatki powinno być zrobione od góry, bo wtedy moglibyśmy to sobie wsunąć od góry, a tak to, żeby zakryć walizki, musimy od dołu wsuwać i to nam tutaj w tym miejscu ogranicza tę możliwość. Jeszcze to wchodzi i jeszcze tutaj plecak. No jak na samochód, który określany jest mianem kompaktowego crossovera, w zasadzie miejskiego crossovera, to jest świetnie. A jeszcze w jednej konfiguracji sprawdźmy. Takiej. To tak, to tak, tak, tak. 3 walizki kabinowe, 2 duże walizki i jeszcze wszystko widać do tyłu w lusterku wstecznym. Więc nie ogranicza kierowcy widoczność, nie ograniczają te bagaże i dodatkowo nic nie poleci tam do przodu na łby pasażerów. I klapa ma 2 prędkości zamykania i otwierania. Wyobrażacie sobie? Można sobie ustawić to w komputerze, żeby otwierała się albo wolno, albo żeby otwierała się szybko. I robi to naprawdę zacnie. I fajnie jest wysoko umieszczona, dosyć jak na samochód, który ma 1,57 m, bo ja dostaję tutaj główką, ale jednocześnie jest zlicowana, niemal jest w jednej linii ze zderzakiem. Jeszcze jedną duperelę chciałem Wam pokazać, ale ta duperela pokazuje to, jak Kia zaczęła dbać o detale.
Tym detalem są takie osłony materiałowe na rolecie. Po co? Po to, że jak ją wsadzacie, to żebyście w ogóle nie musieli myśleć o tym, że albo coś porysujecie, albo że nie będziecie mogli tego włożyć, albo że będziecie musieli coś naciskać, coś wciskać. Nie. Dzięki temu materiałowi robicie to po prostu tak. Cyk, cyk. Już dziękuję bardzo. Zapraszam na tylną kanapę. Maksymalnie w dół. Jest ok. Jak na samochód, który mierzy 4 metry 30 centymetrów. To jest naprawdę nieźle. Oczywiście nie będzie tutaj jak w Sorento, czy w EV6, czy w EV9, ale jak na auto, które jest w tak niskim segmencie, w zasadzie pograniczem segmentów B i C, kompaktowym crossoverem, to jest naprawdę nieźle. Mam tam miejsce na stopy, żeby je wsunąć. Na kolanach miejsca, no tak wolałbym, żeby tam siedział ktoś 10 cm krótszy ode mnie, żebym jeszcze tego miejsca na kolana miał tutaj więcej. Natomiast najbardziej odczuwam brak tego miejsca tutaj nad głową, chociaż jak na chłopa 1,93 m to i tak nie jest źle. Myślę, że osoby 1,80 m będą tu już miały komfortowo, a dzieciaki takie 1,60 m, 1,70 m to mogą sobie jechać na drugi koniec Europy tutaj z tyłu i absolutnie nic im nie będzie, a raczej będzie im wygodnie. To, czego brakuje, to brakuje kanapy dzielonej w proporcjach 20, tutaj 40 i 40, tak jak lubimy, bo tutaj nie ma nawet rękawa na narty, więc nie przewieziecie absolutnie żadnego dłuższego przedmiotu, kiedy macie 4 osoby na pokładzie. Podłokietnik jest i ma 2 uchwyty na kubek. Nie są one nigdzie schowane, tylko są na wierzchu, więc trzeba będzie uważać, żeby niczego nie trącić. Sprytnie rozwiązano za to gniazda USB-C, które są 2 i są wbudowane w fotele. Fotele mają plastikowe te tyły. To jest porządny plastik, ale ja też wolę, kiedy są materiałowe. Po pierwsze, jak uderzycie kolanem, no to was nie boli, a tutaj możecie to odczuć. A po drugie, jednak ładniej wyglądają takie materiałowe oprzycia, no ale mieć wszystkiego nie można. Kieszenie bardzo fajne, solidne, porządne. 2 nawiewy z klimatyzacji, ale nie ma ona trzeciej strefy ogrzewania. Tutaj, zobaczcie, znalazło się jakieś miejsce na szpargały, dosyć pojemne. Płaska podłoga, więc od bidy trzecią osobę też tutaj na tym siedzisku można przewieźć. Tapicerka jest wegańska, już prawdziwej skóry w ogóle nie ma w tej naszej wersji Business Line. I zobaczcie, tutaj jakaś ładna wstaweczka, perforacja, która ją uatrakcyjnia. Sama w sobie jest taka troszkę gumowa, tak bym powiedział, ale też nie jest tak, że was w dotyku odstręcza. Czujecie, że to nie jest prawdziwa skóra pod ręką, natomiast wydaje mi się, zobaczcie, że jak ją naciskam, to ona będzie naprawdę sporo wytrzyma, bo ona się nie zagniata, tak jak w niektórych samochodach te wegańskie, że wystarczy nacisnąć, tak jak zrobiliśmy w Skodzie i powstają od razu pewne takie popękania. A tutaj jest bardzo dobrze i to zaskakująco jest tutaj. Bo w tym segmencie przyzwyczailiśmy się już do połaci twardego plastiku. A Kia nie dość, że zrobiła to ładnie i fajnie, bo tutaj, zobaczcie, pojawiła się taka satynowa wstaweczka pionowa, to jest miękki materiał. To wszystko jest zrobione też z recyklingu, ale jest miękkie, przyjemne, fajne w dotyku. To jest też materiał z recyklingu, a raczej upcyclingu, jest miękki. No plastik pojawia nam się tutaj jest miejsce na butelkę. Nawet takie detale znowu, jak przycisk do otwierania szyb, to 2 paluchy tu wchodzą. Nie jeden, tylko 2 paluchami możecie otwierać, żeby to solidniej złapać. Klameczka mogłaby być mniej plastikowa. Nie obraziłbym się, jakby była w tym dokładnie kolorze, bo byłoby fajne nawiązanie i znowu kolejny detal, ale już naprawdę się czepiam, bo jak na samochód tego segmentu, to tutaj wszystko to jest super. Znowu tu mamy miękko i przyjemnie, znowu wstawka materiałowa i nawet tutaj ta wstawka materiałowa, tu ładnie, zobaczcie, jak wpasowane przyciski do ogrzewania fotela i kierownicy. Wszystko to działa jak powinno. Miękko pracuje. Do pełni szczęścia trochę większej tej bocznej kieszeni brakuje, bo nie ma gdzie tutaj przewieźć 1,5 litrowej na przykład butelki wody. Ja dużo piję jak jeżdżę, wiecie, bo woda powoduje koncentrację. Lepiej się myśli, więc trzeba dużo pić jak się jedzie. A co ty robisz? A ty na czym się koncentrujesz, Urus? I tu znowu mamy, zobaczcie, pięknie, fajnie to zrobione i zwracam uwagę na jakość wykonania. Tutaj nic, możecie szarpać, możecie w to walić
I tutaj nie ma, o tu jest, zobaczcie nawet tutaj jak można zrobić plastik, jaki tam jest dźwięk. To nie jest pusty, tandetny dźwięk, tylko słychać, że pomimo, że to jest twarde, to jest zrobione porządnie, wygłuszone tam od spodu. No, można szarpać, można rwać, można, zobaczcie, bujać i tu nie ma prawa nic odpaść. Nawet zobaczcie, jak ekrany się trzymają. To jest coś, czego nie spotkacie dzisiaj w samochodach po pół bańki klasy premium. To jest nieprawdopodobne. A Kia nadal trzyma poziom i absolutny za to szacun, bo ja się nie spodziewałem, że w dzisiejszych czasach na tle tego, co oferują europejskie marki, można zrobić tak solidny, tak porządny, tak dobrze zmontowany samochód. Tutaj oczywiście jakiś LED, tutaj jakiś paseczek, zobaczcie, tutaj też jaka fakturka, tutaj to satynowe, a do tego takie praktyczne rozwiązania, jak tutaj ten tunel środkowy, w którym możecie sobie, napisali w Kii, trzymać wszystko, mały plecak, małą torbę, albo nawet przekąski. No więc tak się składa, że ja tutaj mam przekąski. Trzymam sobie tutaj przekąski, proszę bardzo. Cup holdery, które możecie sobie złożyć. I wtedy jest tu jeszcze więcej przestrzeni na przekąski. Tutaj świetnie umiejscowiona ładowarka do telefonu. Wygumowane to wszystko. Dodatkowo ma tutaj ranty, więc zabezpiecza telefon przed przemieszczeniem się. Tutaj 2 gniazda ładowania USB-C. Tym można sobie sterować, czy jednocześnie ma być podłączeniem do multimediów na ekranie, czy nie. Tutaj gniazdo zapalniczki. A tutaj, uwaga, nie ma schowka żadnego, bo w wersji Business Line jest taka półeczka. I w Kii twierdzą, że na przykład można sobie tutaj postawić laptopa i popracować. Albo postawić laptopa, tablet i sobie oglądać film, jak ładujecie się. Ale ja myślę, że tak naprawdę ma to związek z tymi przekąskami, bo strukturą i fakturą i wyglądem to przypomina zdecydowanie deskę do krojenia. Może pełnić taką funkcję. Proszę bardzo. Ukrojone, ukrojone. Jak już se ujecie całe auto, to możecie z powrotem wsunąć deskę do krojenia, przygotować sobie toster, podłączyć go do gniazda 230 V, które jest tutaj z tyłu i możecie sobie zrobić tosty na poczekaniu. Działa? Działa, ponieważ to gniazdo 230 V obsługuje urządzenia o mocy około 3 kW. Ta funkcja nazywa się V2L, czyli Vehicle to Load. Jedno gniazdo jest tutaj, w kanapie z tyłu. Drugie to jest taka specjalna przelotka, którą wpina się do gniazda ładowania i wówczas możecie sobie korzystać z prądu zgromadzonego w akumulatorze. I na przykład lodówkę podłączyć, projektor. Jak jedziecie na pole namiotowe, to możecie ze wszystkich elektrycznych urządzeń korzystać. I do pełna naładowany taki akumulator wystarczy Wam na spokojnie 2 tygodnie biwakowania bez odmawiania sobie elektrycznych przyjemności. Nawet możecie sobie hulajnogę elektryczną podładować, rower i jeszcze potem będziecie mieli 20-30% energii na to, żeby dojechać do jakiejś ładowarki. No troszeczkę się przypiekło. Cały ten wyświetlacz tutaj ma 30 cali, taką przekątną i składają się na niego 3 ekrany. Pierwszy ekran to zegary cyfrowe, tutaj w tym miejscu, które zmieniają się nieco zależnie od tego, w jakim trybie jedziecie. Można też je sobie troszkę inaczej skonfigurować, wchodząc tutaj, tak, są ekrany, układ graficzny, jest układ graficzny, podział ekranu, tu możecie sobie ekrany, dobra, nie będziemy tego. Natomiast oprócz tych cyfrowych zegarów mamy taki mały 5-calowy wyświetlacz systemu klimatyzacji. I jak go sobie klikniemy tutaj, to jeszcze można ją rozszerzyć o dodatkowe funkcje na tym ekranie, ale umówmy się, to nie będzie konieczne, ponieważ najpotrzebniejsze przyciski macie tutaj. Troszkę zasłania migowieniec kierownicy, ale jak się wychylę, no to wszystko widzę. Podgrzewanie tylnej szyby, podgrzewanie przedniej szyby, to ładnie, szybciutko nam reaguje. Tu auto, które ma 3 różne poziomy ustawień, w sensie mocy, czyli tu jest najdelikatniejszy, średni albo taki mocniejszy. Tutaj wyświetla Wam temperaturę, ale nie musicie stąd sterować tą temperaturą. W zasadzie się tego nie robi. Tutaj jak to naciskacie, to tylko albo możecie włączyć ogrzewanie dla kierowcy, wówczas ta strona pasażera nie działa, albo zsynchronizować dla obu stron temperaturę, wtedy to 21 stopni. Fajne jest to, że temperaturą jednak steruje się klasycznym przyciskiem, który jest tutaj, i dla pasażera również, bo klimatyzacja jest dwustrefowa. A tutaj mamy jeszcze właśnie zwiększanie siły nawiewu
ewentualnie tu wchodzimy w auto, a tutaj to już jest mode, czyli zmieniamy sobie nawiew na ręce, na nogi, na szyję, tam gdzie chcemy mieć ten nawiew skierowany. Ale ja zawsze lubię w auto. Więc fajne jest to, że dla klimatyzacji mimo wszystko pozostały te takie podstawowe przyciski. Tutaj mamy trzeci ekran, to jest ekran multimedialny, to już jest z tym nowym interfejsem, bardzo przejrzysty, bardzo dobrze działający. Natomiast wolałbym, żeby to było troszkę skierowane tutaj do mnie. Tak jak na przykład w chyba EV9 jest to delikatnie tak zagięte w kierunku kierowcy i wolałbym, żeby tak tutaj było, bo daleko mam, zobaczcie, paluchem na przykład do tych tutaj kafelków. Natomiast wszystko to można sobie po swojemu ustawiać, konfigurować, przenosić i można zrobić sobie z tego taki własny ekran, na którym będziecie mieli wszystkie najpotrzebniejsze funkcje. Fajna kierownica z bardzo ładnym znaczkiem Kia przeniesionym teraz do prawej strony. Przyciski fizyczne, tutaj te galwanizowane do obsługi multimediów, do obsługi ekranu tego środkowego komputera pokładowego, do obsługi radia, czyli głośność mamy tutaj albo tutaj i to też jest fizyczne pokrętło bez żadnych kombinacji. Można mu też inną funkcję przypisać, na przykład przybliżenie mapy, gdybyśmy chcieli. Także 5 z plusem, a nawet 6 z minusem za to, jak fajnie połączono tutaj klasyczne przyciski pokrętła rozwiązania z nowoczesnością. Do tego jeszcze w naszej wersji jest standardowy w Business Line head-up, który ma 12,3 cala i jak na tę klasę to też jest head-upem wyjątkowym, bo to nie jest szybka, która się wynurza tutaj jak w niektórych samochodach z deski rozdzielczej. Na tej szybce wyświetlane są dane, tylko normalnie, prawilnie na wysokości wzroku na przedniej szybie Wam te dane wyświetla. Lustereczko bezramkowe do tego. No jestem, powiem Wam, pod wrażeniem tego, jak Kia dopracowała ten samochód. Przestronność z przodu ok, ale pozycja za kierownicą, tak jak dla mnie, powinna być ciut niższa. Nie to, żeby mi gdzieś brakowało miejsca, po prostu czuję się, jakbym siedział za wysoko. No pewnie to jest też kwestia moich gabarytów, 1,95 cm wzrostu, więc osoby takie 1,80 m jak maksymalnie sobie obniżą, to będą miały w porządku. No ja rozumiem, że w crossoverze w SUV-ie powinno się siedzieć wysoko, bo widoczność lepsza i faktycznie widoczność jest świetna, bo te słupki nie są zbyt masywne, lusterka są bardzo duże, więc w lusterkach jest super widoczność, na boki też nie można mieć żadnych zastrzeżeń i do tyłu, gdyby silny nie siedział mi na środku i nie świecił w oczy jakąś lampą, też byłoby dobrze, ale jak mówię, ja wolałbym siedzieć jeszcze parę centymetrów niżej. Być może jest to kwestia tego, że fotel kierowcy w wersji Business Line ma elektryczne sterowanie, a ten manualne i wydaje mi się, że na tym właśnie siedzi się parę centymetrów niżej i jest idealnie, a tutaj ciut za wysoko. Zawieszenie standardowe. W każdej wersji takie samo, pomimo tego, że mamy 19-calowe duże koła, to naprawdę bardzo fajnie wybiera nierówności, jest cichutkie i z wnętrza żadne niepokojące sygnały nie dochodzą, poza tym całym ustrojstwem, które sobie zainstalował tutaj silny, żeby móc nagrywać. Ale tak to jest naprawdę rewelka. I bardzo fajnie wybiera te nierówności. Ono nie jest zbyt miękkie. Jest fajnym kompromisem pomiędzy miękkością na takiej gorszej jakości drodze, a taką sprężystością, która gwarantuje Wam, że cały czas macie kontrolę nad samochodem, czujecie się pewnie i bezpiecznie. Rzecz fajna, tutaj wyświetlacz tego, ile kilometrów Wam zostało zasięgu. Mamy 64% baterii i zobaczcie, jeszcze 326 pokazuje. Przy takich warunkach pogodowych jak dzisiaj, czyli 4 stopnie tylko jest na zewnątrz, klimatyzację mamy włączoną, wszystko działa tak jak trzeba. Natomiast fajne jest to, że oprócz tych 326 pokazuje jeszcze dwie wartości. Maksymalny możliwy do osiągnięcia w tych warunkach, czyli 464 km, jak na przykład jeździcie tylko po mieście i dużo hamujecie, to wtedy rzeczywiście maksymalnie 463 byśmy przejechali, ale jest też podana wartość minimalna. Gdybyśmy na przykład wjechali teraz na autostradę, chcieli pojechać 140 km na godzinę, to wówczas przejechalibyśmy 200 km, co oznaczałoby, że na pełnej baterii byśmy zrobili jakieś 350. Też bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę
temperaturę za oknem. Te wartości tutaj zmieniają się zależnie od tego, w jaki tryb jazdy wejdziecie. W normalu już będzie to troszkę mniej kilometrów, bo sobie założył, że szybciej reaguje na dodanie gazu i że zmieniają się pewne parametry, klimatyzacja na przykład wydajniej jeszcze chodzi i zmniejsza się do 315, w sporcie do 306, bo już reakcja na gaz jest bardzo szybka. Każde nawet najdrobniejsze położenie nogi na pedale gazu to auto od razu wyrywa z tych newtonometrów. No i My Drive jeszcze, ale wchodzimy teraz w Eco sobie, 325. Rekuperację poprawiono, tutaj już jest rekuperacja trzeciej generacji i ja to rozwiązanie, które stosuje Kia i Hyundai, bardzo lubię. Bo o ile w większości samochodów albo macie taką rekuperację automatyczną, która na przykład działa zależnie od tego, czy jakiś pojazd jedzie przed Wami, czy zbliżacie się do skrzyżowania, najczęściej ona działa tak, tego typu rekuperacja, że na samym końcu i tak musicie położyć nogę na pedale hamulca. Są takie samochody jak na przykład Tesla, że albo jest rekuperacja, albo jej nie ma w ogóle, nie ma nic pomiędzy, albo jest taka rekuperacja, która działa jako one pedal, czyli zdejmujecie nogę z pedału gazu, auto zaczyna wyraźnie hamować i hamuje samo aż do zatrzymania się. A w Kii możecie sobie wybrać, jaką chcecie mieć rekuperację, bo tutaj, jak widzicie, mamy teraz iPedal i sterujecie sobie tą rekuperacją łopatkami. Tutaj, proszę. Teraz na przykład mam level 3, czyli takie mocniejsze hamowanie, ale nie do samego końca. Na samym końcu i tak muszę nacisnąć pedał hamulca, żeby się zatrzymać. Tutaj mamy takie średnie, level drugi, mamy też level pierwszy i mamy level 0, czyli jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to siłą bezwładności auto się toczy, jakby było na biegu jałowym. Ale to nie koniec, bo jak przytrzymam sobie tę łopatkę tutaj, to mam tryb automatyczny rekuperacji, czyli teraz ona widzi, czy zbliżam się do skrzyżowania, widzi, czy jakieś samochody jadą przede mną. I jeżeli tak, to zaczyna hamować, a jeżeli nie, tak jak teraz, to zdejmuje nogę i znowu auto toczy się siłą bezwładności. Przejechaliśmy 12 km pomiędzy Grodziskiem a Radziejowicami z tak 70-90, mało było hamowań, było tam z 1-2 dynamiczniejsze przyspieszenia i zobaczcie na średnie zużycie energii. 16 kWh na bocznych drogach. To naprawdę bardzo dobry rezultat. I na podstawie samego jego można wyciągnąć wniosek, że tak jadąc przejedziecie spokojnie 500 km. Więc w ruchu miejskim rzeczywiście te 600-700 mogą być osiągalne, ale fajnie się prowadzi to auto. Powiem Wam, ten układ kierowniczy jest taki mięsisty, fajny, on nie pracuje za luźno, cały czas macie poczucie tego, świadomość tego, co dzieje się z przednimi kołami, w którą stronę jadą, fajnie reaguje, nie jest przewspomagany. Auto pomimo napędu tylko na przód, bardzo ładnie, poprawnie zachowuje się w zakrętach przy zmianie kierunku. Nawet można nim ciut szybciej pojechać, tak bym powiedział. To jest efekt tego, że zawieszenia od lat dopracowywane są pod nadzorem niejakiego Alberta Birmana, który pracuje w Kii i w Hyundaiu, a człowiek przeszedł do nich z BMW i to z dywizji M, więc potrafi w zawieszenia. Teraz czuć, że moment obrotowy próbuje wyrwać kierownicę z rąk. Normalnie przednie, ale fajnie reaguje też, wiecie, bo nie włącza się kontrola trakcji od razu, tylko jest mokro, ona ma napęd tylko na przednią oś, ale tak jakby regulowała sobie tym napędem elektrycznym. W momencie, kiedy czuje uślizg, to raz, dwa ogranicza moment obrotowy. No dobrze, to 120, świetnie wyciszona od podwozia. No od silnika to wiadomo, bo go nie ma, ale zobaczcie, na beton wjechaliśmy i jest owszem różnica, ale nieznaczna, a ten beton jeszcze teraz jest mokry. Słychać tylko szumy powietrza opływającego nadwozie gdzieś w okolicy lusterek i słupków A. Jest dużo ciszej niż na przykład w Tesli, mojej prywatnej trójce przy tej prędkości. Więc jeżeli chodzi o wyciszenie, to biorąc pod uwagę klasę auta, jego segment, to też jest bardzo dobrze. Oczywiście są elektryki jeszcze lepiej wyciszone, w których już panuje grobowa cisza, jak w konfesjonale podczas COVID-u. Nawet jak jedziecie 140, 150 czy 160, no ale to są SUV-y za pół bańki, a tutaj mamy auto, które kosztuje nieporównywalnie mniej. Proszę bardzo, 22 kWh to jest średnie zużycie energii na ekspresówce, cały czas 120 km na godzinę, na zewnątrz 4 stopnie. 22 kWh, czyli 66, 350 km przejeżdżacie w takich warunkach
bez najmniejszego problemu. Przy czym nie musicie się absolutnie ograniczać. Macie włączone ogrzewanie foteli, klimatyzacja normalnie pracuje, więc biorąc pod uwagę temperaturę zewnętrzną, to, że auto cały czas musi się dogrzewać, a nie ma pompy ciepła, to jest to bardzo dobry rezultat. W momencie, kiedy te temperatury będą letnie, będzie działała ta klimatyzacja, która zużywa znacznie mniej energii na schłodzenie wnętrza niż nagrzewnica na jego ogrzanie, to myślę, że ten wynik to będzie bardziej 17-18 kWh i będzie oznaczał, że nawet jadąc ekspresówką, a nawet autostradą bez najmniejszego problemu przejedziecie 400 km na jednym ładowaniu, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że jak pojedziecie 120 na godzinę i będziecie się tej prędkości trzymali, to zrobicie 5 stówek. A to już jest, kurde, naprawdę zajebisty wynik. To zobaczymy, czy ma parametry, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Tak jak powiedziałem na początku, 7,5 sekundy robi ta słabsza wersja, a czy ze słabszym, z mniejszym akumulatorem. No ale to dlatego, że ten akumulator po prostu jest lżejszy. Tutaj mamy cięższy akumulator i wersję wyposażenia bogatszą, więc 7,9 sekundy do setki, według producenta. Nie spodziewam się, żeby nam się udało teraz osiągnąć ten rezultat z prostego względu. Napęd mamy wyłącznie na przednią oś, podczas przyspieszania przednia oś jest odciążana. Jak jest ślisko, tak jak teraz, to kółeczka będą się kręciły w miejscu. Tu jeszcze trzeba jak do przodu. Już. No te kółeczka tam parę razy zakręciły się w miejscu. A i tak, pomimo takich warunków, mamy 8,35. No i gabaryty robią swoje. Zawracanie tutaj na raz. Mała średnica zawracania. Idealnie do miasta. Teraz będę liczył momenty, w których zabuksują delikatnie koła przednie. Przez to, że jest mokro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, teraz. Od 70 już. No, nawet ciutkę lepiej nam poszło. 8,27. To na suchym naprawdę schodzimy poniżej 8 sekund bez najmniejszego problemu. Więc 7,9 to czas fabryczny, my zrobiliśmy 8,27. We dwóch na mokrej nawierzchni przednionapędowym autem, więc myślę, szczerze mówiąc, że na suchym i w pojedynkę byłaby w stanie zrobić lepszy czas niż fabryczny. Myślę, że 7,7. No, myślę, że tak do 7,5 sekundy moglibyśmy się zbliżyć, więc jest bardzo fajnie. Cena, bo to Was pewnie interesuje. 167 tysięcy złotych kosztuje wersja podstawowa. Ona nazywa się R. Już jest przyzwoicie wyposażona, no ale wiadomo, że nie tak jak ta. Potem kolejna jest ERF i jest jeszcze nasza Business Line i najwyższa to jest GT Line. No więc za ERA 167 tysięcy złotych. Jak dostaniecie dofinansowanie, no to ta cena spada, jeżeli dostaniecie 27 tysięcy złotych, bo na przykład weźmiecie auto na firmę, tylko nie w leasingu, bo ta ścieżka leasingowa się skończyła, ale na kredyt albo za gotówkę, no to 140 tysięcy złotych wychodzi. Nasz egzemplarz to 209 tysięcy złotych plus 2500 za Harmana Kardona. Ale już jest większa bateria, już jest wyświetlacz head-up, już mamy grzane fotele, podgrzewaną kierownicę, syntetyczną skórę, mamy reflektory LED rozszerzone z przodu i z tyłu. Mamy wszystkie systemy wsparcia, jakie możliwe są tutaj, łącznie z asystentem jazdy autostradowej, łącznie z tym, że jak włączam kierunkowskaz, to oprócz czujnika martwego pola wyświetla mi się obraz tutaj z kamery prawej albo z lewej, jak włączę kierunkowskaz lewy, czujniki tego całego cofania z zatrzymaniem się, wykrywania ruchu poprzecznego samochodu, automatycznym hamowaniem też na skrzyżowaniach, żeby komuś nie wymusić pierwszeństwa, albo jak ktoś nam wymusi pierwszeństwo. Więc już jest nafaszerowana ta wersja Business Line. No i mamy oczywiście w Business Line deskę do krojenia, na której można również pokroić sobie laptopa albo tablet. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to wszystko, pojemność baterii, zasięg tego samochodu, jego gabaryty, przede wszystkim przestronność wnętrza bagażnika i to wyposażenie, to jest bardzo dobra cena na tle tego, co oferują konkurenci. Owszem, konkurenci mają też mocniejsze wersje na wyposażeniu, choćby takie Volvo EX30, no ale wtedy te wersje też windują cenę tych samochodów do 250 tysięcy złotych i na przykład EX we wnętrzu, i to trzeba głośno i wyraźnie sobie powiedzieć, jest samochodem tandetnym w porównaniu
z EV3. No tam jest wszystko odlane z jednego plastiku, jeden ten ekran. Tutaj to jest luksusowo w porównaniu z EX30. Zaskakuje. Znowu Kia po raz kolejny zaskakuje. Designem, który jest oryginalny, nie każdemu może się podobać, ale na pewno nowoczesny, oryginalny, wyróżniający to auto. Zaskakuje przestronnością bagażnika i wnętrza, jak na tak mały samochód mierzący tylko 4,30. Przede wszystkim mnie osobiście, bo do tego przywiązuję ogromną wagę, zaskakuje jakością materiałów i wykonania, bo żadne auto bardzo dawno tak mnie nie zachwyciło pod tym względem, jeszcze szczególnie biorąc pod uwagę jego cenę. Ale zaskakuje też na przykład zużyciem energii, bo zobaczcie, nie wyzerowałem licznika podczas robienia przyspieszenia, zrobiliśmy je 2 razy na pełnej bombie, teraz wjechaliśmy znowu na ekspresówce i mamy 21 kWh średnie zużycie energii w tym miejscu z całego tego odcinka, więc jest naprawdę dobrze i wierzę, że w optymalnych warunkach ten zasięg faktycznie może wynosić ponad 500 km, a po mieście w okolicach 700 km. To jest w tym aucie osiągalne. Może nie zimą, tak jak teraz jedziemy, on będzie wtedy niższy adekwatnie, ale naprawdę jest możliwe. Fajnie działa rekuperacja. Dynamika wystarczająca absolutnie, jak na auto do codziennej, normalnej jazdy. I jak od tych 210 odejmiecie sobie jeszcze 27, no to wyjdzie Was 180 tysięcy złotych, powiedzmy 185 razem z Harmanem Kardonem i uważam, że za to auto to jest petarda cena. Powiecie, że za 185 tysięcy to Jezu, kiedyś to kupowaliście Sorento. Macie rację, kiedyś. A jak nie wiecie, jak się zmieniły ceny, to idźcie do najbliższego marketu. Na pewno jest to pierwszy crossover tego segmentu, o którym można myśleć jako o alternatywie dla auta spalinowego. Ze względu na ten zasięg, ze względu na szybkość ładowania, ze względu na to, że to ładowanie w 80% i tak będzie się odbywać w domu. W dodatku będzie to eksploatacja niewiarygodnie tania, bo jak będziecie ładowali go w domu, to naładowanie baterii do pełna od 0 do 100% będzie kosztowało 80, 90, dobra, 100 zł niech będzie. To już jest po podwyżce 20% prądu. 100 zł. Za 100 zł po mieście przejedziecie nim, załóżmy, no nie 700, 600 km niech to będzie, bo jesteście dynamicznym kierowcą, bo jeździcie też po Wisłostradzie. 600 km za 100 zł. To jest po 16-17 zł za 100 km. Równowartość 2 litrów paliwa. Dziękuję za uwagę.